Cześć, witam Was w 193 vlogu. Coś ostatnio Was zasypuje zlewami, umywalkami, syfonami. Taka robota, taka kolej rzeczy. Dzisiaj będzie wymiana starej szafki z umywalką na nową. No i znów wycinanie zlewu, ale tutaj poszło o wiele łatwiej. No i tutaj z paczki trzeba będzie złożyć tą szafkę pod umywalkę, no i całą kompletną umywalkę z nowym kranem, syfonem, wężykami zmontować, podłączyć, tak żeby była na gotowo. Także dzisiaj znowu montaż umywalki. Ostatnio chyba był zlewozmywak, uzbrajanie, wcześniej też tam coś było, ale no, tak jak mówię, taką mam pracę i po prostu wrzucam Wam te vlogi po kolei z prac. Jest ich dużo, chociaż mógłbym przetasować ich trochę, ale jakoś tak mam ponumerowane i tak je daję. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, ale powiem Wam, że już za tydzień zobaczycie, no robota będzie dłuższy vlog i robota, powiem Wam, zlecenie dostałem takie solidne, ale tam musiałem poprowadzić nową instalację wodno-kanalizacyjną, także już nie będzie też umywalka, ale to już taki szczególik. Także co? No nie przedłużam, zapraszam oczywiście do oglądania, komentowania i co? Widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Liczę na Wasze komentarze i oceny. Także dzięki i do zobaczenia za tydzień. No hej, cześć, witam Was, witam. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy wymieniać umywalkę z szafką. No już tam parę razy Wam to nagrywałem jakiś czas temu, no ale pomyślałem, że warto nagrać, dawno tego nie nagrywałem, a robota w sumie ciekawa, zobaczymy co tam jest, bo to no, można powiedzieć standardowo zlecenie na telefon, czyli nie wiem jaka umywalka, jak przyklejona, jaka szafka, jaki montaż. Wiem tylko, że stare trzeba zdemontować, nowe zamontować. Co będzie? No mam nadzieję, że nie będzie tak jak ostatnio z tą umywalką, co się tyle szarpałem, że była tak przyklejona, że ponad godzinę ją odklejałem, odrywałem od płytek, także no zobaczymy jak to będzie. Kiedyś już byłem u tej pani, moja widzka, że tak powiem, z kanału. Także tam wymieniałem kibelek, teraz będziemy wymieniać umywalkę. Także co, jedziemy. No tutaj co ja mogę więcej powiedzieć? Za wiele nie mogę powiedzieć, bo za wiele nie wiem. Tylko wiem, że szafka z umywalką i tyle, nie? Czyli wiem, ile powinienem wiedzieć. Także co, jedziemy, będziemy działać i to co wyjdzie okaże się jak zawsze na miejscu. No, jesteśmy na miejscu. Ta szafka właśnie jest do demontażu z umywalką i no niemalże identyczną będziemy montować. No, tej zaworki pozakręcałem, bo no, trzeba to wszystko rozłączyć, no, żeby móc zdemontować. Czyli zaczynam od syfonu, tutaj sitko wykręcam i cały syfon na dole odejdzie. No i jak widzieliście, to mamy z głowy. Teraz odkręcić wężyki. Tylko podłożymy szmatkę, bo zawsze w wężykach tam troszkę wody zostaje.
Także zawsze tam dobrze jakąś szmatkę, miseczkę podłożyć, żeby tam, no chociaż ta szafka i tak jest do wyrzucenia, no ale już taki nawyk, żeby coś podłożyć, jak się wymienia czy zało, jak widzicie tutaj dość sporo, znaczy sporo, no nie sporo, trochę tej wody pokapie. No i generalnie mamy już rozłączone, czyli syfon, wężyki mamy wykręcone. Teraz najlepsza część, właśnie wycinanie umywalki. To jest coś, co często sprawia różne, że tak powiem, niespodzianki. Zależy jak jest przyklejone, czym jest przyklejone. No tutaj na pewno trzeba do tego mieć dużo cierpliwości, bo czasami jest tylko po wierzchu trochę, także nożykiem się 2 razy przeciągnie i to odchodzi, a czasami jest tak zalepione na całej grubości, szerokości, no, że trzeba się tutaj nieźle namęczyć. No i czasami trzeba podważać, zresztą tutaj, o, tak jak tu widzicie, leciutko, malutkim, płaskim śrubokrętem, żeby odrobinkę odepchnąć i wtedy można głębiej to wciąć, ale no tutaj trzeba to robić z wyczuciem, no żeby nie uszkodzić płytek oczywiście. Tego no nie robi się na siłę, mocno się nie przybija. To jest tylko tak, żeby minimalnie ta umywalka się odsunęła i no tak stopniowo właśnie podcinać. No nożyki trzeba też zmieniać dość często, żeby no po prostu były ostre, lepiej się wtedy po prostu wycina. I tu jak widzicie ten śrubokręcik leciutko wbijam i nacinam. Potem przesuwam śrubokręcik i tak kawałek po kawałeczku. Taka monotonna, żmudna praca, no ale no, żeby to zdemontować, no nieraz trzeba się po prostu pobawić. No i tu jak mówię, no to trzeba z wyczuciem robić, żeby płytek nie uszkodzić, bo no, wystarczy lekko mocniej puknąć i cała płytka odejdzie, odskoczy, znaczy pęknie czy zarysuje, także no jest trochę tak jak no, na polu minowym. No jak widzicie, te nożyki tutaj dość często się zmieniam, po prostu nowym, ostrzejszym nożykiem lepiej to wszystko idzie. Tutaj generalnie nie było też takiej tragedii z odcinaniem jak tą ostatnią umywalkę, co wymieniałem, bo tam to już była masakra, żeby ją wyciąć. Tak jak widzieliście, musiałem ją obtłuc i po kawałeczku dopiero wydobywać. No tutaj udało mi się to zrobić po prostu bez rozkuwania, rozbijania tej całej umywalki. To jest oczywiście też skrócone, no bo tutaj no troszeczkę się musiałem z tym dłużej pobawić niż tu jest na tym materiale. No ale tak większość czasu właśnie to jest taka właśnie zabawa. No i to już praktycznie umywalka się poddała, tam gdzieś jeszcze tylko troszeczkę trzyma, ale to już jak się rusza po trochę, jak widzicie, jak już jeden róg odszedł, to już umywalka jest moja. O, no i mamy odzyskaną, no jak widzicie tutaj aż tak dużo tego nie było, no takie placki spore, teraz to wszystko możemy odstawić. Czy tą szafkę na bok oczywiście. No i teraz musimy to też, rzecz jasna,
wyczyścić te pozostałości silikonu ze ściany. No i tutaj ładnie, jak widzicie, ścinamy. Jak płytki są gładkie, to ten silikon tak, no powiem wam, że w miarę fajnie odchodzi. No ale tutaj trzeba pamiętać, żeby dokładnie wyciąć do czystej płytki, żeby potem ten drugi, co tam będziemy przyklepiać, żeby to się dobrze trzymało. Czyli ścianę musimy dokładnie wyczyścić. No jak widzicie, po silikonie tylko takie jaśniejsze placki zostały, bo płytka powiedzmy ściemniała tam, gdzie pod silikon jest taki oryginalny odcień. No i tutaj już dokładnie czyścimy, bo potem już jak szafkę przystawimy, no nie będzie możliwości, także ścianę, podłogę dokładnie obczyścić. No i teraz będziemy się brali za składanie szafki, bo no, jak większość szafek jest w częściach, w kartonie, trzeba to złożyć, skręcić. Tutaj trochę to przyspieszę. No to jest lakierowana płyta też, to dobrze sobie kartonik zostawić. Na tym kartonie składać szafkę, bo no żeby gdzieś tam nie zarysować. To są nóżki do szafki. No i teraz tutaj mamy boczne ścianki. Sobie od razu dwie kładę i, że tak powiem, je pouzbrajam właśnie tymi wkrętami, kołkami, tylko tutaj, no tak jak zawsze to robię, porozdzielam to tak z grubsza, po prostu jest mi łatwiej, wtedy szybciej to idzie. No każdy ma jakąś tam swoją metodę. No i teraz tu kołeczki pozakładałem, teraz te trzpienie wkręcam, także potem ścianki boczne, górę, dół pozakładam. No taką szafkę pod umywalkę, no to ta, co tutaj jest bardzo prosta w montażu i generalnie bardzo szybko się ją montuje. No tu uchwyty na zawiasy do drzwiczek. To, co jest możliwe, to wszystko wkręcam. Na rozłożonym jest po prostu później wygodniej niż... Znaczy tak, teraz jest wygodniej jest to przykręcać niż potem jak stoi. No i tu jest jedna strona, a teraz druga strona, bo to podwójne drzwiczki.
No i teraz właśnie to jest spód. No i tutaj powiem Wam, i tutaj jest pod umywalkę z frontu, ale zaraz Wam pokażę, no tutaj dosłownie milimetry były właśnie tego spodu szafki. No chciałem, żeby te ślimaki, które tam skręcają szafkę, były pod spodem, ale tutaj dosłownie milimetry były różnicy. No i musiałem to rozkręcić i przełożyć do góry. Zaraz Wam pokażę, o co mi tutaj chodzi. No to taki błąd, ale właśnie to jest do poprawienia, ale no przy całkowitym złożeniu potem by to, że tak powiem, kolidowało. No trzeba na takie szczegóły, drobiażdżki zwracać uwagę przy montażu szafek. Czy tam mebli w ogóle. Teraz nie wiem, czy widać, zwróćcie uwagę, że z jednej strony ona odrobinę wychodzi, ten spód, a z drugiej strony jest tak jakby głębiej szafki. Ja to właśnie przy skręcaniu dopiero zauważyłem. O, i tutaj właśnie jest taki ząbek. Tak, to są dosłownie milimetry, ale no już nie tak wygląda, jak powinno być, czyli muszę to odkręcić z powrotem i, że tak powiem, tą płytę obrócić o 180 stopni do góry nogami, czyli te śruby muszą być w środku w szafce, bo tutaj właśnie to ten problem, że troszeczkę odrobinkę się przesuwa ten spód, no i wtedy odchodzi od całej linii. Czyli to muszę zrobić tak. Chciałem, żeby ta gładka strona była w środku w szafce, no ale niestety, nie wiem, zamysł tego konstruktora tej szafki, projektanta, był troszkę inny. No i teraz to jest wszystko w linii. No a te są niestety w środku, ale są te białe zaślepki, no troszeczkę tak słabo, powiem Wam, to rozwiązane, bo według mnie powinno to być pod spodem, żeby tego nie było widać. No i tutaj do tego są te zaślepki. No jakby było pod spodem, to by nawet i te zaślepki nie były potrzebne. Ale pewnie dlatego te zaślepki dali, że no tak, a nie inaczej to rozwiązali. Ale tu jest właśnie ważne, żeby to wszystko i spód, i boki były właśnie w linii. No i szafkę generalnie mamy skręconą, no drzwiczki zostawimy na koniec jeszcze. No rzecz jasna, trzeba nóżki poprzykręcać. I tutaj odpowiednie wkręty, bo tu jedne były, tutaj może nie widać, ale jedne były z takim jakby lekko ściętym czubkiem, a drugie były no takie ostre, także tutaj te z lekko ściętym czubkiem to właśnie są do zawiasów, a te z pełnym takim ostrzem, z pełnym czubkiem te śruby właśnie do tych nóżek, żeby się wkręcały właśnie w płytę, bo tutaj nie było w ogóle znaczników na śrubki. Tu jeszcze sobie sprawdzam, niby powinno być ok, ale sobie jeszcze sprawdzam, czy gdzieś tam na wylocie ta śruba nie przewierci. No i po 4 na jedną nóżkę. I zawsze jak ja przykręcam nóżki, to łapię zawsze po skosie, to wtedy mam pewność, że mi się to gdzieś tam nie przesunie. Ale tutaj też, tak jak mówię, każdy ma swoją metodę. Ważne, żeby działało.
No i szafkę mamy gotową. Teraz jeszcze przymiarka. Tutaj umywalka musimy rozpakować, przymierzyć. No i co ważne, no musimy tą szafkę z tą umywalką wypoziomować. No to jest bardzo istotne, żeby no nie było jakoś tam przekoszone. Czyli na razie tak na sucho to postawimy na tej szafce poziomiczka i wypoziomujemy tak, żeby no, miało to ręce i nogi. Na pierwszy rzut oka niby jest dobrze, ale jak to się mówi, poziomica prawdę ci powie. Tutaj nóżki są regulowane pod spodem, także bez problemu można ustawić to wszystko tak, jak powinno być. Oczywiście poziomiczka leży na umywalce i sobie cały czas kontrolujemy poziom i którą nóżkę opuścić, którą podnieść, dokręcić tak, żeby to wszystko ładnie, równiutko wyszło. No i przede wszystkim, żeby też ta szafka się no, nie bujała tam na nóżkach. Tu jeszcze z panią ustaliliśmy, żeby tą umywalkę przesunąć bliżej ościeżnicy. Za chwilę to przestawię, także potem jeszcze, no jak się przestawi, to też trzeba oczywiście to wszystko wypoziomować do płytek, bo z płytkami różnie jest. No tutaj właśnie konsultacja i no tutaj pani zdecydowała, żeby bliżej właśnie w ościeżnicy dać, żeby więcej miejsca przy kibelku było. No i też to jest, tutaj jest ważne, żeby to się zmieściło tam, gdzie są zawory i odpływ, żeby to też miało jakieś ręce i nogi, bo jak widzicie, kibelek jest blisko, więc dobrze jest no, przesunąć, wtedy troszkę więcej miejsca jest. Teraz tutaj sobie przygotuję tak z grubsza kran, baterię, bo no, muszę sprawdzić po przesunięciu, czy te wężyki będą dosięgać zaworków. Czy po prostu tutaj jakieś albo przedłużki, albo dłuższe wężyki trzeba będzie montować, czy te oryginalne w zupełności starczą. No i tutaj tak, jak to mówię, na sucho. Na razie tylko przyłożę i zobaczę, czy wężyki dosięgają do zaworków. Ale tutaj jest jeszcze dość spory zapas, także kranu na razie nie montuję. Jak obsilikonuję w kran, wtedy założę, bo tam też no, mało miejsca potem jest na obrobienie silikonu. Czyli tu jest wszystko ok. Teraz sobie założę spust zaraz od umywalki. Tu jeszcze te taśmy ochronne. No powiem wam, że wyjątkowo ich nie lubię ściągać. One są tak poprzyklejane. Zawsze mam z nimi problem z oderwaniem ich. Także no, tego wyjątkowo nie lubię, tych folii na tych meblach.
Tu jeszcze sobie sprawdzam poziom właśnie tej szafki, czy wszystko jest ok po przesunięciu. No i teraz ten spust umywalki od syfonu sobie tutaj mogę zamontować to na zdjętej jeszcze umywalce, a całą resztę już potem na zamontowanej. I teraz tak, przez te sitko tą śrubę przepuszczam i tutaj śrubą łapiemy. No i to można już tak, nawet powinno się tak już na sztywno, solidnie skręcić śrubokrętem, bo tego już ruszać nie będziemy. Tylko tu należy pamiętać, żeby te uszczelki równo dolegały, gdzieś tam nie były podwinięte czy przesunięte, bo będzie po prostu ciekło przy puszczaniu wody. No i to mamy teraz silikon. No i ja tutaj zawsze daję taką cienką warstwę silikonu, zaraz zobaczycie. Tylko muszę tutaj właśnie przygotować tubę z silikonem, bo nowa, czyli końcóweczkę ścinamy. No i trzeba pamiętać, że właśnie do umywalek, wanien czy kibelków zawsze grzybobójczy silikon sanitarny. Ja tylko daję taką warstwę na górze, potem jak to się przyłoży, to i tak on się tam jeszcze rozejdzie. To chodzi o to, żeby tylko złapało i trzymało i nie ma sensu, tak jak niektórzy, cały tył silikonem czy jakimś klejem zalepiają, bo potem przy demontażu to jest tak, jak już właśnie widzieliście na moich materiałach. No i teraz to zakładam, jak widzicie, jak dociskam, on się ładnie tam z tyłu rozchodzi. Dociskam i tu już generalnie mamy złapany. Teraz jeszcze tylko ten silikon, no, żeby wyrównać wszystko. I teraz też widzicie, dlaczego baterii tutaj nie zakładam od razu. Po prostu by było niewygodnie, bym musiał strasznie kombinować za tym kranem, a też nie chciałbym go gdzieś tam upaćkać silikonem czy coś. Także jest o wiele wygodniej i lepiej. To jest ten płyn właśnie do naformowania spoiny. Go używam już od paru lat i powiem Wam, że świetny jest. No i teraz szpatułkę i ten silikon będziemy wyrównywać. A ten kibelek, który tu jest, to tam na którymś materiale też go montowałem, jakby co. No i teraz silikon ładnie szpatułką jest zwilżony, bardzo fajnie się można formować sobie ten silikon i jak jest właśnie zwilżone, to nie zostaje gdzieś tam na umywalce czy na ścianie, tylko wszystko to, co pod szpatułką zostaje, a wszystko reszta ładnie jest ściągana. No tu też trzeba pamiętać, żeby ten silikon z tej szpatułki no tak na bieżąco zbierać, żeby go za dużo nie było, bo wtedy on rozmazuje. I potem na koniec jednym takim ruchem ciągłym przeciągamy wszystko, żeby jedna linia była. I mamy silikon zrobiony. Teraz mała kawka.
2 łyki kawy i dalej robimy. No teraz będziemy mogli zmontować już, przytwierdzić baterię. No i tutaj ta okrągła uszczelka to idzie właśnie na tą podstawę. A śruba mocująca. Jak mamy mało miejsca, tutaj w tym przypadku ona miała takie nacięcie na śrubokręt krzyżakowy, także można łatwo, wygodnie właśnie ją sobie dokręcić do oporu śrubokrętem. No i teraz odpowiedni klucz sobie dobieram do tej nakrętki, tak żeby pasował. Tutaj grzechotkę, no jest bardzo wygodne właśnie do montażu baterii, jest idealne takie klucze lufowe, bo ta śruba jest długa, ale tam spokojnie właśnie ona chowa się w ten klucz. Teraz zakładamy baterię i tutaj właśnie ta jest, przód i tył wygląda tak samo, tylko właśnie to ona ma taki otworek miała na korek, ten półautomatyczny, co się tam z tyłu pociągało, to dajemy do tyłu. No i teraz od spodu podkładka, znaczy uszczelka, podkładka i śrubeczka i dokręcamy to do oporu tak, żeby po prostu się ta bateria nie przesuwała, nie przekręcała podczas użytkowania. I tam ręką przykręciłem i teraz kluczem dociągam to już tak do oporu, że tak powiem. No i tutaj można użyć trochę siły, ale też jak zawsze z wyczuciem i nie do przesady. No i ten prześwit taki, co tam widzieliście, to jest właśnie ten otworek na te pręciki, jak są te korki półautomatyczne, ale tam dałem kapkę taką bezbarwnego silikonu z tyłu, żeby pani jak wodą tam chlapiesz coś, żeby przez ten otworek tutaj do szafki nie leciało, to można bezbarwnym silikonem tam zaślepić ten otworek. No i teraz wężyki dokręcam. Tutaj przy tych nowych wężykach tam jakoś nie trzeba używać specjalnie siły na opór przykręcać, tam tylko do lekkiego oporu przykręcić to w zupełności wystarczy. I to już mamy zamontowane, no teraz reszta syfonu. No i tutaj zobaczycie błąd, który zawsze Was przestrzegam przed montażem syfonu, a który tutaj sam popełniłem. No nie zwróciłem uwagi, że uszczelka się podwinęła przy skręcaniu tego spodu syfonu. Tego nie zauważyłem i tam zaczęła woda kapać, to tam za chwilę zobaczycie. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, żeby sprawdzać właśnie że tak powiem pod obciążeniem wodę jak się spuszcza, czyli napełnić komorę umywalki z lewu i wtedy dopiero puszczać, bo wtedy to wszystko wychodzi, bo przy takim odpływie, który jest na bieżąco, to tego nie widać. No tu sobie jeszcze odmierzam tą rurkę odpływową, żeby tam dopasować do tej półelastycznej.
No i ten nadmiar po prostu ucinam. No i te zadziory, tak jak zawsze tutaj Wam mówię, po cięciu zawsze nożykiem wygładzić, wyrównać to wszystko, bo tak potem się czepiają włosy, jakieś tam fuzle i prędzej się po prostu zapycha ten odpływ. No i teraz skręcamy ten syfon w całość i będziemy mogli sprawdzić właśnie tą szczelność tych połączeń. To jest właśnie istotne przy montażu, bo nawet mimo najszczerszych chęci nieraz właśnie się wkradnie jakiś błąd i gdzieś tam może pociec ta woda, pocieknąć. No i teraz tutaj zaraz zobaczycie, tu puszczę wodę i zwróćcie uwagę, że zaraz będzie kapać woda właśnie z tego dna tego syfonu. No ale tak jak na bieżąco schodzi, to jest niby wszystko ok. Ale jak napełnię i puszczę wodę, to zaraz zobaczycie właśnie, i tutaj już zaczyna właśnie już kapać. A to dlatego, że tutaj się leciutko uszczelka podwinęła i już nie uszczelnia tak powinno. I to właśnie się pokazuje dopiero jak się całą komorę napełni i wodę się puści pod pełnym obciążeniem, czyli musimy ten spód wykręcić i po prostu poprawić tą uszczelkę. Ta uszczelka niby jest płaska, ale jest tak mało widoczna, tak że nieraz można gdzieś przeoczyć, że ona się zawinie i wtedy właśnie wychodzi coś takiego, także tutaj trzeba dokładnie sprawdzać tą uszczelkę, dokładnie ją ułożyć i wtedy nie ma takiego problemu, jak tutaj widzieliście. No i teraz tutaj ręcznikiem na sucho, do sucha wszystko ładnie wytrę i jeszcze raz sprawdzimy właśnie, że tak powiem, przy pełnym obciążeniu tego. No i teraz już jest wszystko ok, nie kapie, czyli mówię, taki drobiażdżek, a łatwo go przeoczyć. No i te cholerne niebieskie tasiemki, których nienawidzę, ale też nie zostawię tego klientowi do ściągania, jak już robię, to robię kompleksowo. No teraz będziemy montować właśnie drzwiczki do tej szafki.
No i te tasiemki cholerne pościągałem, których nie lubię i teraz będziemy montować zawiasy do tych drzwiczek. No i tutaj właśnie te wkręty, które mają takie jakby ścięte czubki tutaj, no one się niewiele różniły od tych innych, no ale na to trzeba zwracać uwagę. Czyli przykręcamy zawiasy i potem możemy je zamontować już do szafki. No i tutaj właśnie na te wcześniej założone mocowania zakładamy te zawiasy, dokręcamy i potem jeszcze pozostanie oczywiście wyregulować te drzwiczki. Zresztą zobaczycie, bez regulacji to, że tak powiem, to tragicznie wygląda, ale to jest normalne, że przy zakładaniu drzwiczek, jak się składa meble, to wszystko trzeba wyregulować. Jedne drzwiczki mam przykręcone, teraz drugie. No i jeszcze oczywiście uchwyty, to jest, już tak na koniec, tylko tutaj musimy przewiercić otwory, bo tu jest, znaczniki są na górze i na dole, także nawiercamy na górnych, zresztą zaraz zobaczycie, tylko sobie wiertełko dopasuję do otworu, żeby było tego samego rozmiaru. Teraz od środka właśnie przewiercamy na wylot i tutaj generalnie powinno się podkładać jakieś klocki, coś, ale jak się ma dobre wiertło i się delikatnie wierci, nie napierając mocno, to można ładnie przewiercić bez wyrywania dziury z drugiej strony, że tak powiem. Chociaż dobrą metodą jest właśnie podłożenie klocka i z drugiej strony wiercić właśnie pod klocek. Także też jest pewne, ale jak się ma pewną rękę i dobre wiertło, to można też w ten sposób. No i otwory mamy zrobione, teraz możemy założyć uchwyty. Tutaj te uchwyty przykręcamy tak, żeby tylko odrobinę wyszły. No i dokręcamy to tutaj. To już nie jest jakaś, że tak powiem, filozofia. No i jeden uchwyt mamy, jeszcze drugi i później będziemy regulować te drzwiczki, bo zresztą zobaczycie, jak bez regulacji one ładnie nachodzą, ale jeden na drugie.
No i teraz, tak jak mówiłem, pozostanie nam jeszcze wyregulować te drzwiczki, bo no, zwróćcie uwagę, zaraz, o, widzicie, jedne na drugie nachodzą, są przekoszone, krzywe, ale tam jest ta pierwsza śruba od drzwiczek jest właśnie do regulacji. I zawias górny i dolny tak regulujemy, żeby no, drzwiczki też były w jednej linii, że tak powiem, z bocznymi ściankami. Tu jak widzicie jest jeszcze rand, tu jeszcze nachodzi i także no, jeszcze troszeczkę musimy się pobawić, poregulować. No już jest prawie dobrze, ale jeszcze góra troszeczkę. No i tutaj, żeby nie było jakiejś tam szpary i tu z boku, żeby były zlicowane z bocznymi ściankami. Także ładnie się zamykają. No i w sumie tak naprawdę to już jest po pracy jest zrobione wszystko, także no w sumie to tyle. Łyk kawy jeszcze i po pracy. I tak, skończyliśmy, jak widzieliście. W sumie nie było najgorzej. Szafkę, umywalkę z małymi, naprawdę małymi problemami, ale z małymi problemami, ale dało się wyciąć. To nie to co ostatnio, co się tak szarpałem. Także no poszło generalnie sprawnie, jak widzieliście. Jest, i tam właśnie jak wodę puszczałem, jak zwróciliście uwagę na tym syfonie, tam mi zaczęło kapać. Dlatego ja zawsze mówię, że trzeba sprawdzać też, napełnić umywalkę i puścić wodę, bo jak się normalnie puści, nie cieknie, potem jak się napełni i tej wody większy strumień jest, to zaczyna lecieć. Także zawsze dobrze sprawdzić właśnie i tak. No, także wszystko porobione. Pani zadowolona, co najważniejsze. No ja w sumie też spełniona misja, także tyle. Cóż, jadę dalej, a Wam dziękuję. No i do zobaczenia jak zawsze przy następnych pracach. Cześć.